Od momentu, gdy pierwszy strumień przypłynął przez Ziemię, woda stała się kluczowym elementem istnienia wszelkich form życia. Każda jej kropla jest podstawowym składnikiem ekosystemów, które nas otaczają. W dzisiejszym świecie, gdzie zasoby naturalne są coraz bardziej zagrożone, ochrona wody i jej racjonalne wykorzystanie stają się nieodzownym elementem naszej egzystencji. Zrozumienie, jak ważna jest woda w naszym codziennym życiu, ale także w przemyśle, w rolnictwie i przede wszystkim w naturze, jest kluczowe dla budowania zrównoważonej przyszłości. W tym odcinku naszego serialu dokumentalnego zapraszam Was na fascynującą podróż do świata hydrotechniki, gdzie innowacyjne rozwiązania otwierają przed nami nowe możliwości. Zobaczymy również, jak ruch wody można przekształcić w czystą energię elektryczną. Odkryjemy tradycyjne i nowoczesne technologie, które redukują wpływ produkcji na środowisko. Przyjechałam do stolicy Małopolski, pięknego i klimatycznego Krakowa, żeby pokazać Wam bardzo ciekawe rozwiązanie, które jest bezpośrednio związane nie tylko z ochroną wody, ale również innymi aspektami naszego życia. Czy wiecie, że na niedostatek wody cierpi obecnie ponad 40% światowej populacji, a już teraz 11% ludzi w Europie odczuwa problem niedoboru wody? Co więcej, 3 na 10 osób nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a ponad 1,7 mld ludzi żyje w dorzekach rzek, w których zużywa się więcej wody niż jej przybywa. Problemem jest to, że wkrótce możemy potrzebować więcej wody niż mamy. Jak więc dbać i czy w ogóle da się dbać o nasze zasoby wody? Cześć Wojtku, dziękuję bardzo za gościnę. Czy mógłbyś opowiedzieć, czym się zajmuje Hydropolis? Mogę. Hydropolis zajmuje się uprawą roślin, a technicznie rzecz biorąc budową systemu do uprawy roślin w systemach wertykalnych. Czym się różni taka uprawa wertykalna od tradycyjnego rolnictwa? W takiej uprawie mamy rośliny na N poziomach jeden nad drugim, nie występuje gleba, a woda jest dostarczana do roślin bezpośrednio do korzeni i krąży w obiegu zamkniętym. W uprawach wertykalnych kontrolowanego klimatu ten system kontroluje, jaki jest klimat przez cały rok i daje każdego dnia powtarzalny, idealny dzień dla danej rośliny. A chciałabym, żebyś opowiedział trochę więcej o wykorzystaniu wody, ponieważ skupiamy się w tym odcinku na wykorzystaniu wody do produkcji energii, ale także na oszczędzaniu wody, której mamy coraz mniej, która jest coraz ważniejszym zasobem. Możesz to trochę bardziej zobrazować? Ile wody potrzebuje taka sałata, żeby wyrosnąć? 95% wody mniej zużywa niż tradycyjne rolnictwo. Rolnictwo w Polsce zużywa 51 miliardów metrów sześciennych. To jest liczba, która kompletnie nikomu nic nie mówi. Jeżeli popatrzymy na mapę Warszawy, i wyobrazimy sobie obszar od Grójca po Legionowo i od Ożarowa po Mnisk Mazowiecki i cały ten obszar byśmy zalali do 10 metrów, czyli mniej więcej do trzeciego piętra, to jest ilość wody, którą zużywa rolnictwo w Polsce każdego roku. Woda to jest czynnik, którego polska gospodarka i również rolnictwo przez ostatnich 50-60 lat w ogóle nie wyceniała, bo nie musiała. Niestety trochę się to zmienia. I rolnictwo jest obok energetyki pierwszym obszarem gospodarki, które to uderzy, aczkolwiek są też takie powiaty w Polsce, które z powodu braku wody już reglamentują dostawy dla mieszkańców. Możemy się spodziewać, że w Polsce ta liczba farm będzie teraz, skoro już jest technologia, szybko wzrastać? Rolnictwo za 50 lat nie będzie wyglądało tak jak teraz. To oczywiście może być wiele przyczyn, choćby dostępność wody i to jest taka pierwsza rzecz, która najmocniej uderzy w dotychczasowe modele rolnictwa. Rośliny z takich systemów, takich upraw mają przez cały rok dokładnie taką samą najwyższą jakość, więc one nawet z tych powodów wyprą dotychczasowe metody uprawy, a na końcu będą jedyną możliwą metodą, jeżeli ta susza będzie postępowała albo się utrzymywała w takim poziomie, jaki jest obecnie. Rolnictwo wertykalne to nowoczesne podejście do sposobu uprawy roślin, które zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Liczy się każdy zaoszczędzony litr wody. Tropem technologii, które redukują nasz negatywny wpływ na środowisko, ruszamy dalej na południe Polski. Tym razem zobaczymy, jak można przekształcić ruch wody w czystą energię elektryczną. Jesteśmy otoczeni wspaniałą przyrodą. Park Narodowy, jezioro, zamek górujący nad wodą, no i oczywiście ścieżki rowerowe Velo.
Elektrownie wodne, takie jak ta, pokazują nam, że możemy korzystać z energii natury w sposób, który jest zarówno efektywny, jak i zrównoważony. Dzień dobry Panie Arkadiuszu. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i gościnę w tak przepięknych okolicznościach przyrody. Chciałabym, aby przybliżył mi Pan genezę powstania tej zapory wodnej elektrowni oraz w jaki sposób wykorzystywane są tutaj siły natury, czyli właśnie woda, do tego, aby wyprodukować prąd. To odpowiedź na to pytanie może być teoretycznie prosta, chociaż niekoniecznie, bo tak naprawdę pierwsze pomysły były dość dawno i zależało budowniczym, przede wszystkim zapory tutaj, na tym, żeby ochronić teren poniżej, czyli teren Doliny Dunajca przed powodziami. A ponieważ mamy różnicę poziomów wody i ta różnica wynosi ponad 40 metrów, wobec tego jest tutaj zmagazynowana potężna energia, którą grzechem byłoby nie wykorzystać. I dlatego jak przepuszczamy wodę z górnego jeziora do dolnego, to wtedy produkujemy prąd i produkujemy go w okolicach około 100 MW. Mówię tutaj o mocy. To jest moc wystarczająca na zasilenie około 100 000 mieszkań. A czy można powiedzieć, że elektrownie wodne także pomagają nam poniekąd chronić środowisko? Ależ oczywiście, że tak. Każda wyprodukowana kilowatogodzina w elektrowni wodnej to jest ileś tam węgla spalonego mniej i tego się nie da pominąć. A w takim razie jak w kontekście całej produkcji energii w Polsce przedstawia się ta energia produkowana przez elektrownie wodne? No i tutaj jest trochę gorzej, bo o ile ta elektrownia ma dość dużą moc, o tyle pracuje tylko wtedy, kiedy ta energia jest najbardziej potrzebna, czyli na przykład wieczorem i pracuje przez 3-4 godziny dziennie. Dlatego też ilość energii wyprodukowanej przez elektrownie wodne w Polsce w stosunku do całego bilansu jest niewielka, ale za to produkowana jest wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna. Tu jest właśnie wyższość energii i energetyki wodnej. Jeżeli tylko energii nam potrzeba, na sygnał uruchamiamy i energię mamy dostępną od razu. Ile było zakładów produkcyjnych, które wykorzystywały tą siłę natury? Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku w Polsce było około 6 000 zakładów, które wykorzystywały energię wody do produkcji. To były młyny, to były tartaki, to były małe elektrownie wodne, to były też folusze. W latach 50. i 60. w trakcie elektryfikacji, że tak powiem, wszystkiego, co się tylko dało, zamieniano i młyny, i tartaki na młyny elektryczne. No i z tych wszystkich zakładów, których było ponad 6 000, to w latach 70. pozostało niecałe 100 małych elektrowni wodnych. A uważa Pan, że powinniśmy wrócić do tego, co było? Ale oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o małe elektrownie wodne, one co prawda pracują różnie, bo są i takie, które pracują 24 godziny na dobę, są i takie, które pracują wtedy, kiedy trzeba, ale generalnie poprawiają stosunek wodny. W dobie, że tak powiem, tej suszy dzisiejszej, to te wszystkie małe elektrownie wodne by się nam bardzo przydały, bo mielibyśmy dużo lepszą gospodarkę wodą słodką niż mamy w tej chwili. Mimo wyzwań elektrownie wodne pozostają jednym z kluczowych elementów globalnej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. W miarę postępu technologicznego oraz wprowadzania coraz bardziej zaawansowanych systemów zarządzania wodą, ich rola w produkcji energii elektrycznej będzie się prawdopodobnie zwiększać. Mam nadzieję, że również w Polsce. Bardzo dużo elektrowni wodnych, tych małych, powstało w latach 90., 2000. W latach 80. ubiegłego wieku było czynnych tylko około 300. Ponad 700 jest ich obecnie. Większość elektrowni wodnych w Polsce to są elektrownie wodne przepływowe, czyli bez zbiorników. W takim lokalnym wymiarze te elektrownie też sprzyjają retencji, czyli też przyczyniają się do przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi. Inna sprawa, że w ogóle elektrownie wodne pełnią taką dużą rolę w gospodarce wodnej, w utrzymaniu infrastruktury hydrotechnicznej, koryt rzek, bo właściciele elektrowni wodnych są odpowiedzialni za utrzymanie obiektów piętrzących, przy których są elektrownie wodne, czy właśnie koryt rzek
w zasięgu oddziaływania elektrowni. Część elektrowni wodnych mieści się w takich historycznych obiektach, także to są zabytki infrastruktury technicznej, bardzo często ciekawe i piękne. Kolejny dzień naszej ekopodróży już za nami. Dziękuję, że razem ze mną odkryliście, jak ważna i pożyteczna w naszym życiu jest woda. Ruszam dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.